Coś wspaniałego. Polecam. Naprawdę to jest pyszne. Z tą kością szczególnie. Wtedy one będą takie fajne. Dzień dobry, witam Was smacznie i ponownie w magdalenkowej kuchni. Dzisiaj polska kuchnia, tradycyjna kuchnia. Będziemy robić pyszne, maczane w mleku kotlety schabowe. One będą wyjątkowe, bo będą z kością. I ja zawsze Wam powtarzam, że mięso pieczone, smażone jest dobre, jak jest kawałek kości. Nie wiem, na czym to polega, ale zupełnie inaczej to mięso smakuje, jak jest obróbka termiczna razem z kością. Dzisiaj zajmiemy się kotletami schabowymi z kością. Okazuje się, że nie produkują już schabu z kością, tylko wszędzie bez kości. No ale operator postarał się i gdzieś tam wydobył w którymś sklepie wyjątkowo. Dostałam 3 pyszne kotlety i nimi się dzisiaj będziemy zajmować. Oprócz mleka, cebuli i czosnku jeszcze coś dodam do mleka, tak że one będą wyjątkowo pyszne. No to cóż, zapraszam Was do mojego blatu kuchennego, daleko nie mamy i zajmiemy się tymi pysznymi kotletami schabowymi z kością według starej polskiej kuchni. Do roboty! No tak jak Wam mówiłam, mam piękne kawałki schabu, bardzo ładny schab z kością i będę to rozbijać najpierw. Patrzcie, to jest wałek. To jest młotek, który ma 60... Proszę Pani, to jest tłuczek. Tłuczek, który ma 62 lata. Rozbijam tak na grubość około centymetra. Wspaniale! Piękny kawałek, będzie kawał dobrego kotleta. I tak sobie będę tutaj stała i te pozostałe 2 kotlety rozbiję. Gotowe, wspaniale! No i teraz część najważniejsza, czyli zalewa. Do miski wlewam mleko, około litra, tak żeby te kotlety były tym mlekiem przykryte całe. Obieram sporą cebulę i kroję w wiórki. Wkładam cebulę do mleka i wiecie, co teraz dam? Mam tutaj czosnek w karawce, zawsze go mam. To jest bardzo wygodne, nie muszę ani się bawić w obieranie, ani w takie, zawsze mam taki czosneczek. No i teraz ten czosnek również siekam. Ale pachnie. Dodaję do mleka z cebulą. To już mogę sprzątnąć. I teraz w ruch pójdzie mój piękny moździerz. Do moździerza dodam dosyć sporo kolorowego pieprzu, żeby ten schab był bardziej aromatyczny. Dodam również kilka ziarenek ziela angielskiego. I to wszystko rozbijam. Nie za bardzo, ale jednak trochę. Dodaję do mleka z cebulą i czosnkiem. Mieszam. I to jeszcze nie jest wszystko, bo dodam jeszcze do tego 2 listki laurowe. Jak zauważyliście, nie soliłam i solić nie będę w tej chwili, dlatego że sól wyciąga soki z mięsa. Jeżeli ja teraz to mięso posolę, to ono będzie bardzo suche, nie będzie takie puszyste i delikatnie wilgotne, tylko będzie takie wiórowate, więc teraz nie będę solić, będę soliła tuż przed panierowaniem. Wkładam moje kotlety do tej pysznej zalewy, moczę tak, żeby one wszystkie były, całe mięso było zamoczone w tej zalewie. O, super. Uśmiech.
Przykrywam i wstawiam do lodówki. Im dłużej, tym lepiej. Ja będę do jutra moczyła w tym mleku mięso. Będzie pysznie, zapewniam. Dzisiaj tylko się obędziemy smakiem i aromatem. Jutro będziemy pożerać te pyszne kotlety i do jutra. Do zobaczenia już jak będą wymoczone w tym mleku. Dzień dobry, witam Was w drugim dniu gotowania, właściwie smażenia pysznych kotletów. Muszę Wam powiedzieć, że w nocy mi się te kotlety śniły. Nie mogę się doczekać, kiedy będziemy je pożerać. Mam w misce kotlety. Teraz je wyjmę na ręcznik papierowy i osączę z tego mleka. Ale tu mam zapach. Wspaniale. I teraz, tak jak Wam mówiłam wczoraj, posolę dopiero teraz, żeby one były bardziej wilgotne, soczyste. O, bo sól wypłukuje wszelkiego rodzaju soki z mięsa. To niestety nie przyda nam się ta zalewa, mimo że pachnie cudnie. Mam tu przygotowane 3 tacki, a w międzyczasie włączę patelnię, kuchenkę. Jajko rozbijam. I teraz dokładnie cały kotlet najpierw w mące. Potem w jajku. I w bułce tartej. Wspaniale. Na patelnię, dosyć dobrze już rozgrzaną, wlewam olej. I teraz tak, mój Michał nie lubi na smalcu, więc ja to robię na oleju, ale prawidłowo powinno się smażyć wieprzowinę na smalcu. Czekam, aż mi się podgrzeje ten olej. Olej mi się podgrzewa, a ja Wam poopowiadam, co mam tutaj. Schab, kotlety schabowe idealne są z kapustą wszelaką, białą, czerwoną, kiszoną, na ciepło, na zimno. Ja tutaj mam czerwoną kapustę na zimno, surówkę. Jak ja robię taką surówkę, zapraszam, macie filmik Pychoty nad pychotami. Klasyką byłaby podsmażana kapusta na ciepło, biała. Zapraszam, wszystkie te kapusty będziecie mieli w opisie. Na upartego też będzie dobrze smakowała do kotletów schabowych sałatka Kolesław. Wszystkie te kapusty macie u mnie na kanale. Wszystkie linki podane pod filmikiem. Ziemniaki gdzieś tu mam. Ziemniaki czekają na swoją kolej, już ugotowane. Gorące. Ziemniaki ugotowane, więc niebawem będziemy pożerać pyszny obiad. Panie operatorze, nie może się Pan doczekać, prawda? Oczywiście, szczególnie, że na pewno do schabowego będzie piwo bądź wódeczka. Nie rozpijaj mi tutaj. Olej się już pięknie podsmażył i kładę dorodne moje kotlety schabowe z kością. No i teraz zmieści mi się niekoniecznie. Dobra, on się trochę skurczy. Niech się smaży powolutku, w własnym sosie, własnym smutku. Coś wspaniałego. No dobra, czekam, aż się usmaży na taki pięknie złoty kolor z jednej strony, a jak będziemy smażyć z drugiej, to Wam pokażę za chwilę. I zobaczcie, ja tutaj postaram się Wam pokazać, jak te kotlety, zresztą chyba widać, jakie one są puszyste i takie, no nie są zbite. Proszę, zobaczcie, one jeszcze trochę muszą poleżeć na tej patelni, poskwierczeć i zaraz będziemy przekładać na drugą stronę.
Proszę pamiętać, żeby te kotlety były takie jędrne i soczyste. Nie można ich przewracać kilka razy z jednej strony na drugą stronę. Najpierw smażymy ciach z jednej strony, jak już jest ładnie brązowo-złoty kolor, z drugiej strony i koniec. Wtedy one będą takie fajne, takie pyszne, takie jak mi się dzisiaj w nocy śniły. Przekładam na drugą stronę, ale cudnie. I teraz na każdy z tych kotletów położę kawałek masła. I przykryję. I to jest również sposób na to, żeby one były takie puszyste. Tego sposobu nauczyła mnie moja teściowa i ona zawsze sznycy, takie panierowane kotlety zawsze były u niej takie dobre. Mam nadzieję, że takie same dobre wyjdą dzisiaj te nasze schaboszczaki. Czekam, aż mi się usmaży. A zapach mam. Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Biorę. Ale kotleciszcze. Ziemniaczki. No i na ziemniaczki trochę tego tłuszczyku. No i teraz spróbujemy, czy on jest usmażony, mięciu. No proszę Państwa, coś wspaniałego. Przypominam o surówce z kapusty i życzę nam smacznego. Wam będę życzyła smacznego, jak już usmażycie takie pychoty. Kochani, mam nadzieję, że zrobicie taki kotlet. To jest bardzo stara receptura. Już nie będę gadać. Ja idę jeść, a Was zachęcam do tego, żebyście takie pyszne rzeczy u siebie w domu zrobili sobie i swoim najbliższym. Tymczasem